Good. There's one of the fathers of the church who writes in the Philokalia. He says that, oh, sorry. Jeden z ojców Kościoła, który był autorem Filokalii, He says there are different kinds of different levels of silence. mówił, że cisza ma kilka poziomów. He says there is the silence of the whole body. To jest cisza całego ciała. The whole body. There is the silence of the mind. Cisza umysłu. When we are free from distraction. Kiedy nie targają nami rozproszenia. No, sorry, I started. There is the silence of the tongue. Jeszcze raz. Cisza języka. First step. Pierwszy krok. There is the silence of the whole body. Cisza całego ciała. There is the silence of the mind. Cisza umysłu. And there is the silence of silence. I cisza ciszy. So let's just be silent for a moment and ponder what the silence of silence means. Więc zanurzmy się w ciszy na kilka chwil i zastanówmy się, czym jest owa cisza ciszy. Silence of the tongue. Cisza języka. Silence of the whole body. Cisza całego ciała. Silence of the mind. Cisza umysłu. And the silence of silence. I cisza ciszy. So we are going to look at the fourth of our stages or milestones now, which is a transformation. Przyjrzymy się teraz czwartemu kamieniowi milowemu w naszym dojrzewaniu. You might think, well, why don't we just call it death? Który nazwaliśmy transformacja. Może zapytalibyście, dlaczego nie nazwaliśmy jej po prostu śmiercią. And maybe at the beginning of the journey it would seem as if death is the end of the journey. Może na początku naszej podróży życiowej wydawało nam się, że śmierć jest jej końcem. But we learn through the other milestones of our lives, ale poprzez doświadczenie tych wszystkich kamieni milowych naszego życia, that death is part of life. Dowiedzieliśmy się już, że śmierć jest częścią życia. Something that we can learn to experience. Coś, czego nauczyliśmy się doświadczać. To understand, to embrace. Przyjąć to, zrozumieć. Death is nearly always painful. Śmierć jest zawsze bolesna. But it is not meaningless. Ale to nie znaczy, że jest bezsensowna. And so as we grow along this path of life, we change our understanding and our attitude to death itself. Więc na tej drodze naszego życia, w miarę jak na niej wzrastamy, zmienia się też nasze podejście i zrozumienie, czym jest śmierć. You know, death is
the death of the body, maybe the death of the ego. Śmierć ciała, czy śmierć ego. We don't like to think of the death of our identity. Nie jest nam bliska myśl o śmierci naszej indywidualności. But we so identify so much of our identity with the ego. Tylko że tak bardzo identyfikujemy się z naszym ego. And yet that perhaps the ego itself dies. A to ono właśnie umiera. We possess an ego throughout our life, through each milestone of our life. Ego towarzyszy nam na każdym kamieniu milowym naszego życia. But the ego begins to form, to become manifest at a particular stage in our psychological development. Ono się formuje już od początku, ale jego ujawnienie dokonuje się na pewnym szczególnym momencie naszego życia. About the age of 2 or something. Mówi się, że około roku 2. I was playing with a child of 2 recently, and this child has, the ego is huge. Niedawno bawiłem się z takim dzieckiem, które miało takie wielkie ego. And she was in a very bad mood at that moment. Ta dziewczynka była w bardzo niedobrym nastroju w tym momencie. And she was just like an old, grumpy person. Zachowywała się jakaś już podstarzała, mrucząca, niezadowolona osoba. But of course, and I was playing with her with a balloon, and she wasn't interested in the balloon till I picked it up. Bawiłem się z nią balonem, ale ona nie przejawiała żadnego zainteresowania do momentu, kiedy wziąłem od niej ten balon. And then she said, she was Italian, "Dammi, è mio! Give it to me, it's mine." To była malutka Włoszka i zawołała: oddaj mi go, to mój balon. So, è mio, it's mine. It's mine. È mio, mój. So the ego develops at a certain stage, and of course we recognize that it's a stage of development, so we're pleased to see an ego developing. Więc wiemy, że ego musi się ujawnić i witamy je z radością, że się w pewnym momencie ujawni. According to Freud, though, the ego is the source of all suffering. Aczkolwiek Freud uważał, że ego jest źródłem wszelkiego cierpienia. The ego provides us with a sense of separate identity. Ego nadaje nam jakąś tożsamość, która jest tożsamością separującą nas. And therefore, both the pain of separation, but also the possibility of relationship in our own right, our own identity. Czyli mamy tutaj zarówno ból, który jest związany z takim oddzieleniem, rozdzieleniem się, ale jednocześnie jest i szansa na relacje, na zbudowanie relacji. But the ego, because it is responsible for the sense of separateness, also accumulates many of the painful memories and associations of separation and division. Jako że domeną ego jest właśnie poczucie izolacji, w nim gromadzą się też wszystkie wspomnienia związane z tego typu doświadczeniami. So the ego becomes self-protective. Z tego ego buduje wokół siebie mur obronny. It can be a strong ego in the sense that it, like Mr. Trump. Może być bardzo mocne ego, jak pan Trump w Ameryce. You would hardly say he's weak, has a weak ego. Trudno by było posądzać go o słabe ego. Probably why he finds Mr. Putin so sympathetic. Może dlatego tak był blisko do Putina. But there's another kind of ego you could have, the ego which is frightened of self-assertion, or the ego that's frightened of speaking up. Ale też jest inne ego, na przykład ego, które jest przestraszone, lękliwe, boi się pokazać. But it doesn't matter if the ego is very weak,
or very strong, it is still something that we have to transcend. I nieważne, czy to mamy słabe ego, czy mocne ego, jest to ciągle coś, co musimy przekroczyć. And the beginning of our spiritual life really is where we recognize I am not my ego. I w czasie tej podróży duchowej dochodzimy do rozpoznania, że ja nie jestem moim ego. And then we say again, well, who am I then? A kiedy już to odkryjemy, to znowu pojawia się pytanie, więc kim jestem? Most of us, we don't want to be identified with our ego because we identify only with a sense of separation. Większość z nas nie chciałaby być tylko tożsama ze swoim ego, bo tam się mieści to poczucie izolacji. So then we begin to look for ways of transcending the ego. Zaczynamy więc szukać sposobów na przekroczenie naszego ego. The mistake, of course, and religious people often make this mistake, is to try to destroy the ego. Pojawia się teraz ryzyko, czy też nawet błąd, który jest udziałem wielu ludzi religijnych, którzy próbują zniszczyć swoje ego. But then who or what is trying to destroy the ego? Pytanie tylko, kto chce zniszczyć to ego? It becomes an ego project. Robi się z tego projekt ego. So in fact, under the appearance, what happens is we become more and more separated from ourselves. A jako rezultat tego wszystkiego pojawia się izolacja od siebie samego. This is one of the big dangers of the religious mind, or even the spiritual practice. To jest duże niebezpieczeństwo umysłów religijnych i praktyk religijnych. The ego can hijack it. Ego bardzo łatwo może się za nimi schować. And we see every day we see in the paper examples of religious people who have become hijacked by their ego. Wiele jest relacji prasowych, które napotykamy, które opowiadają o tych ludziach, religijnych ludziach, których porwało ich własne ego. This can happen in any religion. I to niezależnie od religii. They're really dangerous because they can do anything they like because they are convinced that God is on their side. Ci ludzie są dlatego tacy niebezpieczni, dlatego że kieruje nimi przekonanie, że Bóg jest po ich stronie. So this is the kind of religion which makes many modern people reject religion itself. I tego właśnie typu religia sprawia, że wielu ludzi odchodzi od religii. But the right use of religion właściwe używanie religii is to guide us to transcend the ego. To przewodnik na drodze przekraczania naszego ego. Without trying to destroy it. Bez prób zniszczenia go. And that is what we mean by transformation. I to właśnie rozumiem, mówiąc transformacja. This is the meaning of any spiritual view of life, that we are in a process of transformation. Znaczy to, że każde życie duchowe czy religijne powinno być procesem transformacji. In the Christian vision, this transformation is divinization. W chrześcijaństwie to słowo transformacja znaczy też ubóstwienie. And the teaching of Jesus is very clear. We must leave self behind in order to, the ego behind, in order to find our true self. I nauczanie Jezusa jest tutaj bardzo jasne i jednoznaczne. Musimy zaprzeć się samego siebie, aby siebie odnaleźć. And this transcendence and transformation is the work of contemplation. I owe przekroczenie ego jest właśnie pracą, którą wykonujemy w kontemplacji. Contemplation is
the transcendence of the ego without doing harm to ourselves or others in the process. Kontemplacja to przekraczanie ego bez robienia krzywdy sobie czy też innym. Siłą o wiele większą niż przywódcy religijni. I remember the first time I met Mother Teresa in India. I was on my way to Calcutta. Pierwszy raz, kiedy poznałem Matkę Teresę w Indiach, byłem w drodze do Kalkuty. But I met her a few days before in Mumbai. Ale spotkaliśmy się kilka dni prędzej w Mumbaiu. And she said, "Oh, you're coming in a few days." I said, "Yes." I mówi, ojcze, no jeszcze się zobaczymy za kilka dni, prawda? Powiedziałem tak. She said, "Actually, I think you should come now." Ale powiedział, ale właściwie to ojciec powinien już teraz pojechać. She said, "There's something happening, and it'd be very good for you to be there. So just come now, today." Proszę, dobrze byłoby ojciec teraz pojechał, dlatego coś tam się wydarzy i chciałbym ojciec, żeby ojciec był już. So I said, "Mother, I'm sorry, I can't. I've got other engagements." No, come. Mówię, niestety nie mogę, Matko Tereso, mam inne plany. Nie, już przyjeżdżę. And I felt the full force of her personality. I poczułem, jaką silną była osobowością. So I said, "I really can't." She said, "Okay." So she had a very strong ego. Naprawdę Matka Teresa miała silne ego. But she was not identified with the ego. Ale ona się nie utożsamiała ze swoim ego. So this is why I think it's so important for us to have a regular contemplative practice. Dlatego uważam, że tak ważna jest dyscyplina w naszej praktyce. Which enables us to follow this work of transcendence and transformation on a daily basis. Która pozwala nam poprzez codzienną praktykę uczestniczyć w tym procesie transformacji naszego ego. Because the ego will reform very quickly. Dlatego, że ego bardzo szybko może przegrupować. And we all know how easily the ego can dominate us. I wiemy sami doskonale, jak szybko może nas zdominować. Not necessarily like, well, it can dominate us because the ego is preoccupied with fear and desire. Dzieje się tak, dlatego że siłą napędową ego jest lęk i pożądanie. And both of these are very powerful forces in our psyche. A to są dwie bardzo silne siły w naszej psyche. So we need a continuous practice of contemplation, a contemplative discipline, an art of prayer that will enable us to keep the ego in its place and eventually to control the ego. Dlatego tak ważna jest regularność naszej praktyki, po to, aby być w stanie zapanować nad naszym ego i żeby wyznaczyć mu właściwe miejsce w naszym życiu. I had a friend who was dying some years ago. She had raised five girls single-handed on her own. Moja przyjaciółka, która zmarła kilka lat temu, miała 5 córek i wszystkie miały tylko jedną dłoń. She was a very strong personality, and each of the daughters was strong and independent in another way. Ona sama była bardzo silną osobowością i tak samo jej córki wychowała w ten sposób. But they loved and worshipped their mother. Ale uwielbiały swoją matkę. But she was the boss. To był prawdziwy boss. And she was dying, and I went to see her shortly before she died. She was in bed at home. Odwiedziłem ją krótko przed jej śmiercią. Leżała w łóżku w swoim domu. And the daughters, of course, were all there, but very busy about stuff in the house. Wszystkie córki były przy niej, zajęte prowadzeniem domu. And they kept coming in asking
asking her for her advice or her directions about things in the house. I ciągle przychodziły, pytały jej, mamo, co jeszcze mamy zrobić, jak to mamy zrobić. And just as she had done all her life, she was telling them what to do about the kitchen, about the front door, about the guests and so on. I ona tak jak przez całe życie dawała im polecenia, mówiła co mają zrobić, jak się zachować. Then the gardener came in. Wtedy przyszedł ogrodnik. And he wanted instructions about how to work in the garden. I chciał zapytać, co ma zrobić z ogrodem. So she told him what to plant. Więc ona mu powiedziała, co posadzić. And then he left and she said to me, you know, she said, of course I won't be alive to see all the things that he's planting next spring. Kiedy on wyszedł, powiedziała do mnie, no ja wiem, że mnie już nie będzie na tym świecie, jak przyjdzie wiosna, żeby zobaczyć, jak to wszystko urosło. So she knew perfectly well she was going to die soon. Więc ona zdawała sobie doskonale sprawę z tego, że jej życie się kończyło. But she was still able to give those directions. Her ego was doing what it always did. Ale jej ego w dalszym ciągu komanderowało wszystkich naokoło, tak jak zawsze. Then I said to her, are you curious about what's going to happen next? Zapytałem się więcej, czy ciekawi cię to, co się stanie z tobą? Your next milestone. Twój następny kamień milowy. And she thought for a few minutes. Pomyślała przez kilka minut. She said, well, not really. Nie bardzo. She says, I think I know already what it's going to be like. Ja myślę, że ja już wiem, jak to będzie wszystko wyglądać. It's just, it will be more of it. Po prostu będzie tego więcej, co już mam. She said, I feel a great peace. Już teraz czuję w sobie wielki pokój. And she said, more and more love is filling me. Coraz więcej miłości mnie napełnia. So she said, I think it's just going to be more and more of it. Więc myślę, że będzie tego więcej i więcej. And I thought it was a beautiful example of how the process of transformation begins early in this life, of course, and then it just continues on and on forever. Wtedy uświadomiłem sobie, że ten proces transformacji, który zaczyna się już w tym życiu teraz, że on będzie trwał zawsze i zawsze i zawsze. Saint Gregory of Nyssa says that we will be transformed from glory to glory forever. Święty Grzegorz z Nysy mówi, że będziemy przechodzić od chwały do chwały i tak przez całą wieczność. That there are infinite degrees of perfection. Że stopnie doskonałości, skala stopni doskonałości jest nieskończona. So our kind of rather two-dimensional image of heaven is that we all, if we're lucky, our visa is in order and we go into heaven. My mamy bardzo dwuwymiarowe wyobrażenie o niebie. Jeżeli wszystko jest ok w naszym paszporcie, wiza ma ważność, wobec tego się tam dostaniemy. And if you are high enough in the church, you go to the front. W kościele nasza pozycja już jest wysoka, więc będziemy jedni z pierwszych tam. Or you get a seat near the back. A może trzeba będzie usiąść z tyłu gdzieś. And you spend the rest of eternity looking at God on the stage. A całą wieczność będziemy się przyglądać Bogu na scenie. Maybe we're applauding for all eternity. I całą wieczność będziemy tylko bić brawo. It's like the story of the communist apparatchik who, in Stalin's time, who went to a small town to deliver official government policy in a speech to the people of the town. Tak jak to jest w tym opowiadaniu o pewnym stalinowskim aparatczyku, który pojechał do małego miasta, aby tam wygłosić przemówienie. And when he finished, of course, they all started to applaud. Jak skończył, wszyscy zaczęli bić brawo. The applause went on and on
and on. Bili to prawo. And everyone, each person was terrified to be the first person to stop. Każdy bał się tylko tego, aby być pierwszym, który przestanie bić to prawo. So, after this very boring speech, they were still applauding after 20 minutes. Więc po tej nudnym przemówieniu ciągle przez 20 minut bili mu to brawo. So the mayor of the town thought, well, that was enough. He had to take the lead, so he stopped. He was the first person to stop. Więc burmistrz miasta pomyślał, że to już dosyć, więc on pierwszy przestał klaskać. And he was never seen again. I nigdy więcej nikogo już nie widział. So that's one vision of eternity. No to jeden z wersji na wieczność. But actually, it's not the Christian version. Ale to nie jest chrześcijańska wersja. According to St. Augustine, the transformation that we go through is a transformation within the vision of God. Według świętego Augustyna ta przemiana, ta transformacja, która się w nas odbywa, jest zakotwiczona w samym Bogu. So we come back to this idea of the contemplative gaze. Czyli wracamy do tego naszego pojęcia kontemplatywnego spojrzenia. Because the vision of God doesn't only mean our looking at God, it means God seeing us. Bo Bóg, to nie chodzi o to, że my patrzymy na Niego. Ważniejsze jest to, że On widzi nas. But also the transformation is a transformation of consciousness. Transformacja jest też transformacją świadomości. From the dualistic way of seeing and knowing. Z naszego dualistycznego sposobu patrzenia i poznawania. Into the non-dualistic or the unitive way of seeing and knowing. Do sposobu niedualistycznego, czyli jednoczącego. Of course, the big difference here is the ego. Oczywiście i tutaj tą różnicę stanowi ego. The ego is the faculty of separation and division. Ego to wydział izolowania nas i rozdzielania. So we see everything in a dualistic way. Więc patrzymy na wszystko w sposób dualistyczny. This is how the left hemisphere of the brain works. Tak właśnie pracuje lewa strona naszego mózgu. The right hemisphere of the brain sees and perceives things from a unitive perspective. Prawa strona z kolei patrzy na wszystko w sposób jednoczący, łączący. There was a woman who was a neuroscientist. She was working at home early one morning. She went through her normal morning routine. Była taka neurolog, która pracowała naukowo i pewnego dnia pracowała w domu. She got up to do have her breakfast, do her exercise. Śniadanie, ćwiczenie poranne. And she began to feel a little strange. Nagle poczuła się jakoś dziwnie. But she didn't have time to think about it. Ale nie miała czasu, żeby o tym myśleć, skupić się na tym. And then she realized that she was not able to do things, pick up the glass. I nagle zdała sobie sprawę, że ręka odmawia jej posłuszeństwa, nie może chwycić szklanki. And although she was a neuroscientist, she still didn't realize what was happening. I chociaż była badaczem neurologii, neurolożką, nie uświadomiła się sobie tego, co się w niej dzieje. So she thought maybe I should lie down, but I'll phone the laboratory and tell them I'll be late. Pomyślała, więc może się po prostu położę na chwilę i zadzwonię do laboratorium, już się spóźnię. And then she couldn't she didn't know how to use the telephone. She'd forgotten the number and she couldn't use the telephone. Ale zdała sobie sprawę, że nie pamięta numeru i nie potrafi jego wykręcić.
finally she got a message through and they sent an ambulance. W końcu jednak udało jej się zawiadomić i przyjechało pogotowie. By this time she was having a fully blown stroke. Ale w tym czasie już leżała cierpiała z zupełnego wylewu. But she realized that her perception of reality jumped from one perception to another. I zdała sobie sprawę, że to, co jak ona odbiera rzeczywistość, nastąpił jakiś skok z jednego odbioru na drugi odbiór. At one moment she was filled with terror, anxiety, dread, fear. Najpierw opanował niesamowity lęk, przerażenie. In the next instant she was in heaven. A zaraz potem znalazła się w niebie. She saw everything connected. She knew that everything was as it should be. She felt totally in harmony with the universe. Poczuła się w zupełnej jedności ze wszystkim, co było wokół, że wszystko było tak jak trzeba, na swoim miejscu, połączone razem. And then she would flip back to the state of anxiety, isolation and duality. I za chwilę znowu znajdowała się w tym stanie przerażenia, strachu, dualistyczności. So they took her 5 years to recover her full mental and physical capacity. 5 lat trwała rekonwalescencja z tego wylewu krwi do mózgu. And she wrote a book about the experience, and she's done TED Talks on it, which are very good. Napisała książkę o tym i później też wykłady prowadziła na ten temat. She said, I really want to let people know about how we can see the world. Mówiła, że naprawdę chciałam ludziom opowiedzieć o tym, że są dwa różne sposoby widzenia świata. And what do you think was the way she recommended to do this? I jak myślicie, w który sposób zalecała? What do you think? No. What did she recommend as the way to do this? What? Not to have a stroke? No, because if she hadn't had the stroke, she wouldn't have had that perception. Nie mówiła, żeby się wystrzegać wylewu, bo dzięki temu wylewowi doświadczyła czegoś niesamowitego. To analyze your life as early as you can. Meditation? Meditation is the answer to all your questions. Well, you fell into the trap. Wpadłaś w pułapkę. No, she doesn't give any way of doing it. Nie rekomendowała żadnego sposobu. She doesn't. She just says she wants people to know about this this reality of our consciousness. She doesn't say how we should deal with it. Nie, niczego nie rekomendowała, po prostu przyświecała jej tylko idea powiedzenia ludziom, że coś takiego naprawdę istnieje, że można zobaczyć tę samą rzeczywistość w dwóch różnych zwierciadłach. And is the goal to try to remain in that unitive state that she was in at times the whole time? Is that the goal? Czy o to nam chodzi, żeby pozostać w tym wspaniałym patrzeniu, widzeniu świata cały czas? If that's the goal, maybe we should try drugs. Jeżeli tak, to może powinniśmy zacząć brać silne narkotyki. Just keep yourself pumped with drugs the whole time. You won't live very long, but może życie nie będzie zbyt długie, ale ten stan ekstazy będzie trwał cały czas. And just think how much of life you will miss. I pomyślmy, ile życia byśmy wtedy stracili. How much loss you will miss. Ile strat byśmy stracili. How much
failure you will miss. Ile porażek byśmy stracili. That you'll have maybe 6 months of total bliss, maybe, I don't know. Może 6 miesięcy jakiegoś olśnienia. So remember, the two hemispheres of the brain are both necessary. Więc pamiętajmy, że obie półkule mózgu są nam potrzebne. We need them both to move us through the different stages of our life. Dlatego, że potrzebujemy je, aby przejść przez różne etapy naszego życia. And we accept these stages as our natural course. I akceptujemy te stadia naszego życia jako coś bardzo naturalnego. And when we sit to meditate, we are really accepting our own nature and our place within the natural order of things. Jak siadamy do medytacji, jest to wyraz naszej akceptacji tych praw natury, praw życia. We are allowing life to bring us to be fully human. Pozwalamy życiu, aby uczyniło z nas naprawdę ludzi. Because what would be controlling us if we said, I just want to be in this unitive state the whole time? Bo jaka byłaby motywacja tego, że chcielibyśmy żyć ciągle w tym wielkim olśnieniu? What an egotistical way of looking at things. Czy nie byłoby to bardzo egoistyczne spojrzenie na życie? What about the service of others? A co z służbą innym? What about learning from your suffering or learning from your failures? A co z nauką, która wypływa z naszego cierpienia, z naszych błędów? Which brings you to that last picture in the ox herding story where you can communicate and share yourself and your knowledge with others. I to one właśnie sprawiają, że dochodzimy do tego ostatniego obrazka pasterskiego, kiedy jesteśmy w stanie komunikować naszą mądrość innym. And where you can receive from others. I kiedy możemy też otrzymywać od innych. So you can teach the young and the young can teach you. Wtedy starzy mogą uczyć młodych, a młodzi mogą uczyć starych. So, what are we being transformed into then? Co się tak zamieniliśmy w tym całym procesie? Well, the vision of God is described in St. Augustine's great work, the City of God. Święty Augustyn napisał to wielkie swoje dzieło Miasto Boga, gdzie mówi o sposobie widzenia Boga. It's not dualistic. To nie jest dualistyczne patrzenie. So there is no ego in it. W widzeniu Boga nie ma ego. The ego has died. Znaczy odwrotnie. Jeżeli uda nam się dotrzeć do tego punktu, wówczas pozbywamy się ego, które odeszło. It dies with the body. Zmarło z naszym ciałem. Otherwise, the ego wouldn't have such a strong survival instinct. Inaczej nie miałoby tak silnego instynktu przeżycia. If the ego thought it was going to survive the death of the body, it wouldn't mind. Gdyby ego myślało, że przetrwa śmierć ciała, na pewno nie miałoby nic przeciwko temu. But in our ego consciousness we know that when the body dies, our ego sense of separation also dies. Ale już teraz zdajemy sobie sprawę z tego, że w momencie śmierci ciała umiera też ego, a wraz z tym umiera poczucie odizolowania. So St. Augustine says, we're not sitting here looking up at God on the stage
Więc święty Augustyn mówi, że to nie chodzi o to, że my tutaj siedzimy na tej ziemi i patrzymy gdzieś w górę na Boga. But we are looking into each other's eyes. Ale patrzymy w oczy sobie nawzajem. And we are seeing God in each other. I Jego właśnie w tych oczach sobie nawzajem odkrywamy. So the vision of God is the completion of the contemplative gaze that we are learning through all the stages of our life. Czyli nasze widzenie Boga kiedyś będzie jak gdyby podsumowaniem tego kontemplatywnego spojrzenia, którego się uczymy poprzez wszystkie okresy naszego życia. And even when we're in the heavenly cinema, all looking at each other, nawet jeżeli będziemy już tam, w tym wielkim teatrze niebiańskim, patrząc na siebie wzajemnie, we're not just having to look into the eyes of one person sitting next to us. Nie będzie to tak, tylko że będziemy patrzyli w oczy naszego sąsiada obok. It's like in the old days when you went into the monastery and you were given your place in the dining room, so you were sitting theoretically next to the same person for the rest of your life. At meals anyway. Kiedyś w klasztorach po przydzieleniu miejsca przy stole było tak, że to miejsce już było przydzielone na całe życie, także człowiek jadał z tą samą osobą do końca życia. The vision of God is not restricted by the physical, the spatial limitations of the physical body. Widzenie Boga nie jest limitowane do ograniczeń fizycznych naszego ciała. So we are looking into everyone's eyes at the same time. Będziemy patrzyli w oczy wszystkich ludzi w tym samym czasie, jednocześnie. And we are receiving their gaze collectively and individually all the time. I oni będą patrzeć na nas. But not all the time because there is no time. Ale nie cały czas, bo tam już nie będzie czasu. It's just one eternal moment. To będzie jedna chwila, wieczna chwila obecna. And what happens when we look into each other's eyes in this way? Co się dzieje, jak patrzymy w ten sposób sobie w oczy? We see God. Widzimy Boga. This makes us happy. Czyni nas to szczęśliwym. We're happy when we see other people happy. Raduje nas to, że inni są szczęśliwi. They're happy when they see us happy. Oni się cieszą z tego, że my jesteśmy szczęśliwi. When we see them happy, we become happier. Jak widzimy, że oni są szczęśliwi, jest nam jeszcze lepiej. And this goes on and on. This is like an eternal feedback. To jest takie gdyby sprzężenie zwrotne, które będzie trwało całą wieczność. So I don't know if this is true, but nie wiem, czy to prawda, ale brzmi dobrze. I've no way of any better than you of knowing what it's going to be like. Nie mam lepszej wiedzy o tym niż wy. But I think like Desley, the woman who was dying, ale tak jak ta kobieta, o której wam opowiadałem, która umierała, we can experience now in this life, even with the ego, even with our dualistic minds still active, we can see what it is going to be like. Czyli nawet posiadając to ego i posiadając ten dualizm naszego umysłu, jest możliwość wglądu w to, jak to będzie wyglądało. So the transformation begins now. Więc transformacja zaczyna się już teraz. It's the meaning of every event, of every experience, of every thought, of every day. To jest znaczenie, sens każdej chwili, każdego wydarzenia. And so this transformation is
if you like, absorbs and makes use of everything that happens, every kind of experience. Czy możemy powiedzieć, że ten proces przemiany wykorzystuje i wchłania wszystko to, co przeżywamy. The pleasant and the unpleasant. Wszystko to przyjemne i nieprzyjemne. Even the good and the evil. Zło i dobro. All the dualities that we identify, or that the ego identifies. Wszystkie dualności, które ego rozróżnia. What we desire, what we are frightened of. To, czego pragniemy, to, czego się lękamy. So all of this is taken into this process of transformation. Wszystko to jest częścią tego procesu transformacji. This is why in the New Testament the Christian experience is described as a transcendence of fear. Dlatego też Nowy Testament z taką mocą powtarza o tym, aby się nie lękać, przekroczyć lęk. There is nothing for us to be really frightened of. Mówi, że nie ma czego się tak naprawdę bać. Of course, we will experience fear. Oczywiście, że lęk jest częścią naszego doświadczenia. But the fear will not control us. Ale ten lęk nie będzie miał nad nami władzy. So John says, what we will be like, we do not yet know. Święty Jan pisze, to kim będziemy, tego jeszcze nie wiemy. But we know we shall be like him, because we shall see him as he really is. Ale wiemy, że będziemy podobni do Niego, bo będziemy widzieli Go takim, jakim jest naprawdę. But the kind of vision he is talking about is not the dualistic vision. Ale to widzenie nie jest widzeniem dualistycznym. It's the vision that we experience when we see because we are seen. To jest to widzenie, którego doświadczamy, że widzimy coś, rozpoznajemy coś, dlatego że sami zostaliśmy poznani. This is really the non-duality of the Spirit. I to jest to, o czym mówimy, kiedy mówimy, że Duch Święty jest jednością. Where the Spirit is, there is unity. Tam, gdzie Duch, tam jedność. Holy Spirit is the unity, the oneness of God, Father and Son. To jedność, Duch jest jednością między Ojcem i Synem. And this is the great final prayer of Jesus, that they may all be one. I to jest ta wielka modlitwa Jezusa przed śmiercią, abyśmy wszyscy byli jedno. As you, Father, and I are one. Jak Ty, Ojcze, i ja jedno jesteśmy. May they be completely one. Aby byli całkowicie jedno. You in me, and I in you. Ty we mnie, a ja w Tobie. And them in me. I oni we mnie. So this is the non-duality of the Christian vision. To jest ta niedualność, brak dualizmu w widzeniu chrześcijańskim. And we are transformed, we change through life, through all the stages of life, into this vision of unity, this experience of unity. I cała podróż naszego życia na tym polega, abyśmy do tego widzenia, takiego widzenia w jedności doszli. I have come so that you may have life in all its fullness. Chrystus powiedział, przyszedłem, abyście mieli życie i życie w pełni. So, in this, when we see that this transformation is the deep meaning, the deep process of life and all experience, good and bad. Jeżeli zobaczymy, że właśnie taka przemiana jest tym najgłębszym sensem naszego życia w jego dobrych i złych stronach, then
we accept death as part of life. I wtedy jesteśmy w stanie spojrzeć na śmierć jako część życia. As long as we are in time, we are dying. Jeżeli poruszamy się po osi czasu, to umieramy. With each breath we die. The past, the present becomes the past. Z każdym oddechem to, co jest teraźniejsze, staje się przyszłością. I carry the dying of Christ within me, St. Paul says. Święty Paweł mówi, że niosę z sobą śmierć Jezusa. So then we don't see death, physical death, as the last milestone of life. Dlatego nie patrzymy na śmierć fizyczną jako ostatni kamień milowy na naszej drodze. Actually, in this vision, in this experience of unity, we transcend all the milestones. Czyli w tym patrzeniu przekraczamy wszystkie kamienie milowe. Because the milestones are still limited to the realm of space and time. Dlatego, że one pozostają w przestrzeni, w czasie. And in one sense they are still there. In one perspective we still have these stages of life and these events in life. Czyli z jednej strony one są ciągle obecne w naszym życiu, bo te wydarzenia w naszym życiu się wydarzyły, miały miejsce. Just as the wounds of Jesus were still visible on his risen body. Tak jak rany Jezusa były ciągle widoczne na Jego ciele zmartwychwstałym. But in another and deeper sense, we have transcended this realm, or we have transcended the limitations of the ego and of space and time. Ale w innym sensie przekroczyliśmy już ograniczenia ego, które się manifestują w czasie i przestrzeni. And when we are living in the present moment, i żyjąc chwilą obecną, then death has been swallowed up, as St. Paul says. Death has been absorbed into life. Wtedy śmierć, jak mówi święty Paweł, staje się częścią życia. Zostaje wchłonięta przez życie. Death is no longer relevant. Nie ma już znaczenia. So, this is the vision that grows through our journey of life, if we allow it to grow in this way. To zrozumienie, takie patrzenie na życie jest tym, co wzrasta w nas w czasie naszego życia, jeżeli damy na to zezwolenie. And even in this life, we can grow, like my friend, to see this life of the resurrection present to us now. Jak na przykładzie tej mojej przyjaciółki, nawet w tym życiu możemy doświadczyć tej radości przekraczania, która będzie udziałem po śmierci. So the resurrection, which is of course essential to the Christian faith, czyli zmartwychwstanie, które jest podstawą chrześcijańskiej wiary. What makes us Christian is not our morality, or our moral ideas so much as our faith in the resurrection. To, co czyni nas chrześcijanami, to nie tyle moralne przykazania czy etyczne przykazania, ale nasza wiara w zmartwychwstanie. And this St. Paul makes this very clear. Święty Paweł jest tu bardzo konkretny w tym przypadku. If there is no resurrection of the dead, jeżeli nie ma zmartwychwstania zmarłych, then even Christ has not been raised. Wtedy nawet Chrystus nie zmartwychwstał. And if Christ has not been raised, your faith is useless. A jeżeli On nie zmartwychwstał, to wasza wiara jest daremna. You are still in your sins, in your divisions. Bo wtedy pozostaniecie w swoim grzechu, czyli w swoim podziale. So, the resurrection is something, is what we are all, is the transformation that gives meaning to life. Czyli
Zmartwychwstanie jest tą przemianą, która nadaje najgłębszy sens naszemu życiu. To life which has transcended the fear of death. Życiu, w którym nie będzie już istniał lęk przed śmiercią. Because it has recognized that death, dying, loss, separation is part of life. A to się dzieje poprzez przyznanie się, że proces umierania, proces separacji jest częścią naszego życia. So this brings us back to what John Main says about meditation in the Christian understanding. To sprowadza nas z powrotem do tego, co ojciec John Main mówił o medytacji. Every time we sit down to meditate, we enter into the dying and rising of Christ. Ilekroć siadamy do medytacji, wstępujemy w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. So our dying, our rising becomes allied or absorbed or connected to Him. Czyli nasze umieranie łączy nas, pozostajemy poprzez to w łączności z Chrystusem. Our process is still not finished. Nasz proces umierania ciągle trwa. But our process of dying, our process of transformation is touched and energized by His completed process. A ten nasz częściowy proces transformacji czerpie swoją siłę z Jego zakończonego procesu przemiany i transformacji. We possess the mind of Christ. Posiadamy Jego umysł. I will be with you until the end of time. Chrystus powiedział, że będę z wami do końca świata. At the end of time, what happens? A co się dzieje na końcu świata? Well, I and you are completely redefined. Ja i wy będziecie całkowicie przemienieni. So we have this great little sermon written in the 2nd century, the early church. W drugim wieku Kościoła powstało to takie wspaniałe, krótkie kazanie, where the risen Christ is speaking to us, w którym zmartwychwstały Chrystus przemawia do nas in a voice of pure non-duality. Głosem pozbawionym jakiegokolwiek dualizmu, which transcends the I and the you. Już nie ma w tym ja i wy i ty. But uses this language, of course, because we have to use this in language. Oczywiście słowa są tam, bo nie mamy innego języka. But he says, you and I are one undivided person. Ale mówi, ty i ja stajemy się jedną, niepodzielną osobą. So in our way of understanding this human journey, our union with Christ, or living in the life of Christ, being one with Christ, this is the meaning of human transformation. Czyli dla nas chrześcijan ta jedność z Chrystusem, to przemienianie się w Niego nadaje końcowy sens naszego życia. I remember speaking to I think he was a Zen teacher some years ago, Western Zen teacher. Pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z mistrzem Zen w jednym z krajów na zachodzie. And I've known many enlightened Zen teachers, but I don't think he was one. Znam wielu oświeconych mistrzów Zenu, ale nie sądzę, że on akurat do nich należał. But I'm sure he thought he was. Ale on miał takie zdanie o sobie. So he'd come to check out this Christian teacher's meditation. Przyszedł na mój wykład, aby sprawdzić tego chrześcijańskiego nauczyciela medytacji. So I don't think he smiled once in our conversation. Nie pamiętam, aby chociaż raz uśmiechnął się w czasie naszej rozmowy. And he said, so he was trying to see how I would relate meditation to Christian faith.
Więc ciekawiło go, w jaki sposób uda mi się połączyć medytację z wiarą chrześcijańską. So he had no problem with the crucifixion. On powiedział, że on nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o ukrzyżowanie. He loved the crucifixion. Podziwiał Chrystusa za to, że dał się ukrzyżować. But when I spoke about the resurrection, he laughed. A kiedy mówiłem o zmartwychwstaniu, zaczął się śmiać. Good. So for him, the resurrection was a false consolation. Dla niego zmartwychwstanie to była fałszywe pocieszenie. Sometimes that is how the Christians speak about it, as if it's a kind of a reward, you know. No ale faktycznie chrześcijanie tak mówią o tym, jak gdyby to była jakaś nagroda. Especially if we remain in this dualistic mentality of God punishing the wicked and rewarding the good. W szczególności jeżeli tkwimy w tym pojęciu sprawiedliwego Boga, karzącego złych i nagradzającego dobrych. And the resurrection is like being upgraded to business class. Resurrekcja staje się jak gdyby takim upgrade'em do klasy biznesowej. But so that isn't really how either the Gospels or the mystical or the contemplative tradition understands it. Ale to nie jest sposób, w jakim mówią o zmartwychwstaniu Ewangelii i mistycy. The resurrection is not a happy ending to a tragic story. To nie jest szczęśliwy koniec jakiejś tragicznej historii. Life remains tragic in many ways. Życie dalej pozostaje tragiczne na wiele sposobów. But the resurrection is a destruction of all false consolation, all false hopes. Zmartwychwstanie to zlikwidowanie wszelkich fałszywych pociech i wszelkich fałszywych nadziei. We can't enter into this full transformation until we have truly become poor and truly simple. I nie dostąpimy tego, jeżeli nie wydarzy się w nas absolutna prostota i pokora, ubóstwo. There's a great poem by the English poet T.S. Eliot. Jest wiersz T.S. Eliota, where he says that life is an exploration. który mówi, że życie to jest wyprawa odkrywcza. And the end of all our exploring A końcem tego szukania will lead to return to the place we started from. Będzie powrót do miejsca, z którego zaczęliśmy. And recognize it for the first time. I odkrycie tego miejsca po raz pierwszy. Good. We finished life's journey now. Skończyliśmy naszą podróż przez życie.